Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Kacper Musialik i zapraszam na kolejne wideo z serii Środa z Fusion 360 Tips and Tricks. W dzisiejszym wideo chciałbym Państwu zaprezentować funkcjonalność szablonów dostępną w module Manufacture czy module CAM w Fusion 360. Szablony w Fusionie pozwalają nam zgrupować sobie jakieś operacje i stworzyć z nich, jak sama nazwa wskazuje, szablon, który później możemy użyć ponownie. Więc przede wszystkim, jeżeli Państwo wytwarzacie podobne elementy i ta praca z każdym detalem wygląda podobnie, tak? Zaczynamy od planowania, później jest jakaś obróbka zgrubna, to możemy sobie to ułatwić, tworząc właśnie taki szablon. Ale myślę, że najlepiej to zobrazuje przykład, więc zrobimy sobie dzisiaj dwa przykłady, a później Państwu pokażę jeszcze, jak taki szablon sobie stworzyć. Mamy taki detal i chciałbym go obrobić. Normalnie robiłbym to za pomocą standardowych strategii z paska górnego, ale zamiast tego mogę kliknąć prawym przyciskiem myszy na mój setup, który już wcześniej sobie stworzyłem, wybrać opcję Create from Template. Na samym dole mamy Select Template i tutaj w bibliotece lokalnej znajdują się moje wcześniej stworzone szablony. Dodatkowo jest tutaj też biblioteka Fusiona. Można sobie korzystać z jakichś szablonów stworzonych jakby dodanych do Fusiona automatycznie, ale ja zachęcam do stworzenia sobie swoich własnych i tutaj na przykład mam taki szablon frezowanie FF. I tutaj mogę sobie podglądnąć, co się w nim zawiera. Będziemy mieli operację planowania, dwie operacje zgrubne, operacja wykańczania płaskich powierzchni i dwa wiercenia. Wybierzmy sobie ten szablon. Proszę zobaczyć, automatycznie program wkleił wszystkie te operacje tutaj z odpowiednimi parametrami i też z narzędziami, które były zapisane w tych szablonach. Generują nam się operacje po kolei, ale widzimy, że tutaj już z wierceniem jest jakiś problem. Nie mamy wybranych punktów, w których to wiercenie ma się wykonać. Klikam sobie w taką operację, prawy klawisz edycja i automatycznie okno otwiera nam się w miejscu, w którym programowi czegoś brakuje do wygenerowania ścieżki. To jest mój szablon, więc wiem, że to jest operacja, która służy do nawiercenia otworów, więc musimy sobie znaleźć i kliknąć wszystkie otworki. Zobaczmy od boku. Rzeczywiście chodzi tutaj tylko o zrobienie nawiercenia. Jak zaznaczyłem, klikam OK. Już operacja świeci nam się na zielono, więc tak samo z drugą operacją wiercenia. Tutaj już mamy do czynienia z normalnym wierceniem. Kliknę sobie w powierzchnię otworu. Program automatycznie rozpoznał otwory o tej samej średnicy. No i jedna ważna rzecz jest taka, że proszę zobaczyć, jak ja najadę sobie na ten otwór kursorem, podświetla mi się, że jest on średnicy 10 mm. Widać tutaj też taki ciemno-niebieski walec, który jest trochę mniejszy niż mój otwór. To sugeruje, że nasze narzędzie jest mniejsze niż otwór 8,2 mm, a otwór mamy dyszkę. Więc wchodzimy w bibliotekę narzędzi, do biblioteki Fusiona. Z prawej strony w filtrach wybieram wiertło i szukamy sobie wiertła Fi 10 mm. Jest. Będziemy wiercić w aluminium, wybieramy, klikamy OK. I w ten oto prosty sposób, uciekł nam model, w ten oto prosty sposób wykonałem całą obróbkę naszego detalu. Popatrzmy. Zaczynamy od planowania, następnie jest obróbka adaptacyjna i kolejna adaptacyjna. Jak włączymy sobie tutaj wyświetlanie półfabrykatu, to proszę zobaczyć, że po tej obróbce w niektórych miejscach pozostanie nam naddatek materiału wynikający z tego, że narzędzie, którym to robimy, jest po prostu za duże. Dlatego jest też obróbka adaptacyjna druga, która robi robotę tylko tam, gdzie zostało za dużo materiału. Następnie, może wyłączymy ten Display in Process Stock, mamy obróbkę obszarów płaskich, która jednocześnie wykończy nam na gotowo płaskie powierzchnie, ale też wykończy nam strome ścianki. Jeżeli ścianki były pochyłe, no to musielibyśmy zaprogramować jeszcze jakąś obróbkę wykańczającą pochyłe ścianki. No i dwa wiercenia. Możemy sobie całą tą obróbkę zasymulować i zobaczyć, czy rzeczywiście nasza robota została wykonana. No i
czy nie ma jakiejś kolizji. Tutaj akurat jest jakaś kolizja, możemy sobie później zbadać, co to jest. Oczywiście szablony są uniwersalne, tak więc takie rzeczy jak kolizja, ze względu na to, że narzędzie jest trochę za krótkie, czy też jakiś parametr skrawania nie do końca pasuje do tego waszego detalu, to się może zdarzyć, no i trzeba sobie to wszystko sprawdzić właśnie najlepiej poprzez symulację dokładną tych ścieżek. Tak, więc mieliśmy już obróbkę czołową, teraz jest obróbka zgrubna, usuwamy materiał obróbką adaptacyjną. Zaraz po niej będzie ta obróbka adaptacyjna druga, która, tak jak pokazywałem, wykańczała nam tylko w tych miejscach, w których jakby ten frez nie dał sobie rady, bo był za duży, tak? Czyli tu już widać, że zostało tego materiału więcej. I obróbka płaska. OK, obróbka płaska. Mamy kolizję wynikającą z tego, że wjechała nam do otworu. Nie jest to wielki problem. Można tą opcję tutaj poprawić na kilka sposobów, żeby nam to narzędzie do tych otworków nie chciało wjeżdżać. Możemy to troszkę przyspieszyć. OK. I wiercenia. To, co widzimy, to na pewno tutaj niegotowa jest ścianka boczna, jest niewykończona, więc trzeba by było ją dokończyć, ewentualnie zastanowić się, żeby wyeliminować te kolizje. OK, więc żeby obrobić ściankę boczną, wybierzemy sobie po prostu operację 2D kontur, wybierzemy sobie freza Fi 16, w zakładce geometria klikniemy sobie kontur, który chcemy wykończyć i obniżymy ten kontur o 1 mm, żeby wykończyło nam się troszkę więcej. Jest już ścieżka, przesuńmy sobie ją przed wiercenia. Simulate. Może nie całe, już nie będziemy symulować całości, tylko przesymulujmy sobie tylko ten 2D kontur. OK. No i wypadałoby pewnie jeszcze poprawić tą obróbkę płaski, żeby nam nie wchodziło w otworu. I tutaj jest, w sumie jest operacja Machine Overhauls. Nie powinien nam wejść tam narzędzie. Dobra. Możemy tutaj zrobić to w inny sposób, czyli w zakładce Design, w zakładce Surface zatkać sobie nasze otwory. OK. I w zakładce Manufacture w obróbce płaski Edit w geometrii doznaczamy sobie te powierzchnie jako część naszego modelu, dzięki czemu program już powinien wiedzieć, że nie może tam wjechać poniżej tej wysokości. No i teraz klikniemy sobie, żeby nam się te ścieżki przegenerowały i jeszcze wrócimy do tej operacji. A teraz Państwu pokażę, jak działa to na przykładzie toczenia. Bardzo podobnie mam już gotowy półfabrykat ustawienia tej pracy. Prawy klawisz Create from Template i tutaj już nawet mam szablon toczenie jakby ostatnio używanych. Znowu świeci nam się coś na czerwono, więc zobaczmy, przy rowkowaniu brakuje nam jakichś ustawień. Tak, jest ich troszkę więcej, więc prawy klawisz edycja. No i program od razu chce, żebym pokazał, gdzie jest początek rowka. Klikam, gdzie jest koniec, klikam i zakładka promieniowa, gdzie jest zewnętrzna średnica naszego rowka. Klikam OK. Wygenerowała się ścieżka i wiercenie. Po pierwsze musimy wskazać, tak jak w poprzednim przypadku, gdzie jest otwór. Po drugie najeżdżam kursorem, patrzę otwór 5 mm, a w narzędziu patrzę, że mam wiertło 8 mm. W związku z tym z biblioteki Fusiona wiertła i szukamy wiertła 5 mm. Pyk. Select. OK. No i powiem szczerze, że w przypadku toczenia te szablony są jeszcze bardziej przydatne, tak, bo te detale zazwyczaj ta obróbka polega na tym samym, tak, jest podobna, czyli zaczynamy sobie od jakiegoś tam, troszkę za szybko oczywiście, zróbmy to pyk, od początku.
OK. Planowanie, następnie obróbka zgrubna, czyli tak jak zazwyczaj w tym procesie toczenia to wygląda. Następnie będzie przejście wykańczające, rowkowanie, wiercenie i ostatni element z kolizją, odcięcie. Tak, mamy za krótkie narzędzie, można by było, trzeba by było stworzyć po prostu dłuższe narzędzie albo wybrać jakieś inne narzędzie do tej operacji. I detal gotowy. Teraz w jaki sposób taki szablon sobie stworzyć? Tutaj przegenerowały nam się już ścieżki i zobaczmy, że jak zasymulujemy tą operację płaski, to nie ma już kolizji. Stąd już wiem, że nie ma tych wejść w otwory. No i teraz chciałbym stworzyć swój własny szablon, więc tak, myślę, że na tym etapie to Państwa interesuje najbardziej, jak taki szablon się tworzy. I powiedzmy, że stworzymy sobie szablon, który będzie robił planowanie i taką obróbkę zgrubną podstawową. Zaznaczam sobie z kontrolem te dwie operacje, z których chcę stworzyć szablon, czyli czołowa i adaptacyjna 1, prawy klawisz i Store as Template. Nazywamy go sobie tutaj szablon wideo i mówię, gdzie go chcę zapisać, tak? Czyli może to być ta właśnie lokalna biblioteka, z której wybierałem te moje szablony. Save. I teraz proszę zobaczyć, ja sobie usunę te wszystkie ścieżki, które były tutaj dorzucone. Prawy klawisz, Create from Template i mamy szablon wideo, tak? I ładują nam się te dwa szablony. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo, to jest wszystko ode mnie. Zapraszam Państwa do zasubskrybowania tego kanału, bo filmy z Fusiona będą się pojawiały co środę. I jeżeli mieliby Państwo pytania, to zapraszam do kontaktu. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.